Mariusz Wilczyński. Twórca, performer, producent, reżyser, nauczyciel, człowiek sztuki. Związany z Łodzią i łódzkim Księżym Młynem. Zdobył uznanie, będąc autorem sobie właściwego języka sztuki animacji. Poprzez prosty, wymyślony przez siebie sposób tworzenia animacji znalazł własną drogę porozumiewania się z odbiorcą poprzez ludzką intymność i wrażliwość. Jego filmy poruszają natychmiast i bez zbędnej narracji najgłębsze struny ludzkiej wrażliwości. Jego twórczość filmowa doczekała się retrospektywy w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Jest pod tym względem jedynym polskim twórcą. Filmy Mariusza Wilczyńskiego oglądano m.in. także w Anthology Film Archives w Nowym Jorku, National Museum of Brasilia, Pretoria Art Museum, Tokyo International Forum i Muzeum Narodowym w Warszawie. Jako performer realizuje improwizowane spektakle filmowe nazywane Wielkanoc, podczas których na oczach widzów tworzy filmy animowane we współpracy z występującymi z nim orkiestrami i muzykami grającymi na żywo. W takich przedsięwzięciach m.in. współpracował z orkiestrami symfonicznymi z Hongkongu, Paryża, Tokio, Genewy, Lwowa i Warszawy oraz z Tomaszem Stańko, Leszkiem Możdżerem, WW, Lechem Janerką, Fiszem Emadę Tworzywo i małymi instrumentami. W 2007 roku New York Times nazwał go jednym z najważniejszych współczesnych twórców animacji artystycznej. Mariusz Wilczyński jest profesorem animacji w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Jesteś twórcą, artystą, performerem, producentem, właściwie człowiek sztuki, można powiedzieć. Czy takim człowiekiem byłeś, urodziłeś się takim, czy nim się stałeś? No nie, no rodzimy się chyba wszyscy jako biała karta. Natomiast od dzieciństwa, chyba odkąd pamiętam, rysowałem i to była moja pasja. Z różnych powodów, też z powodów kompleksu, bo byłem zawsze większy niż inne dzieciaki, grubszy. Więc tam czasami dostawałem na podwórku od nich wycisk, więc po drugie pasjonowało mnie rysowanie i to chyba była dla mnie taka jakaś naturalna sprawa zupełnie. A po drugie zawsze Bo jeszcze jest gorące. to nie były świadome wybory, ale jednocześnie jest coś takiego, że najbardziej interesowali i imponowali mi artyści. I takimi ludźmi, odkąd pamiętam, odkąd zacząłem być nastolatkiem, gdzieś do takich ludzi lgnąłem i takimi ludźmi się otaczałem, więc to jakoś wszystko tak przyszło w naturalny sposób. Powiedz mi, czy bycie człowiekiem sztuki to jest pewien rodzaj wrażliwości? Kiedy człowiek wie, że stał się ze zwykłego konsumenta sztuki twórcą sztuki? Co, tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy to się analizuje, ja się nie zastanawiam nad tym. No po prostu faktycznie tak mam od dawna i to chyba nawet od okresu studiów. Kiedyś zadałem takie pytanie mojemu profesorowi, no tak, Stanisławowi Fijałkowskiemu, wybitnemu artyście, moim zdaniem jednemu z najwybitniejszych artystów drugiej połowy XX wieku w Polsce, że mam pewien problem, bo właściwie prawie nie oglądam innych filmów, prawie nie czytam książek, bardzo mało, nie interesuję się innymi artystami. I Fijałkowski mi wtedy powiedział, wiesz co, są tacy, którzy muszą to czerpać i potrzebują do zbudowania własnej osobowości, a ty widocznie masz to w sobie. I nie traktuję tego jak jakieś wywyższenie czy coś, no po prostu jakoś zawsze staram się żyć w zgodzie z sobą, ponieważ mam tyle do narysowania swoich rzeczy, to jakoś trochę nie mam czasu uczestniczyć w życiu kulturalnym. Tutaj często mnie moja partnerka właśnie tam zmusza, że chodzić na jakieś wystawy czy gdzieś, no to czasami idę, ale i to nie jest lekceważenie dla innych artystów, tylko raz, że średnio mnie to interesuje, a dwa, że trochę nie mam czasu, bo mi siedzę i pracuję nad swoimi rzeczami, albo korzystam z życia rodzinnego.
Czyli rozumiem, że to raczej jest pewnego rodzaju wrażliwość, którą ma się ochotę komuś opowiedzieć. Znaczy myślę, że to nie jest taki świadomy wybór, że dobra, będę artystą, będę robił tak, albo nie będę artystą, będę robił tak. No myślę, ja tak sobie wyobrażam, że najfajniej się żyje pewnie jak się po prostu tak słucha samego siebie, nie? Kiedy stało się dla Ciebie jasne, że żywy obraz to jest to, przez co Ci się najlepiej przemawia? Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle moje filmy mają też wiele wspólnego z tym dziedzictwem, które wyniosłem z Akademii Sztuk Pięknych. Z Akademii głównie, nie z Akademii, a głównie od profesora Fijałkowskiego i to jest tam siła szkół, to są pedagodzy. Natomiast to się nawarstwiało trochę. Oczywiście ta historia moja w telewizji to gdzieś w pewnym momencie przelała, ale generalnie to było tak, że ja byłem malarzem, grafikiem i też miałem z trójką przyjaciół z Łodzi, ze znanym malarzem Darkiem Fietem, z Mariuszem Wolańskim i z nieżyjącym już niestety przyjacielem, muzykiem Maćkiem Szewczykiem. Mieliśmy taką grupę performerską, która wyświetlała slajdy, robiła pewnego rodzaju diaporamy, to czasami się troszeczkę ruszało jak animacja. To nie była oczywiście animacja, ale gdzieś były takie próby nadania ciągłości. Po drugie, no film to jest sekwencja jakichś zdarzeń na osi czasu, więc myśmy wykonywali takie performance'y, gdzie tam gdzieś to wszystko się rozgrywało w czasie, no bo obraz czy grafika nie ma czasu, odbiorca sobie sam dobiera czas, który potrzebuje do odbioru dzieła sztuki, nie? A tutaj jednak, więc to było gdzieś taka pośrednia forma, a potem przez przypadek ja jako asystent w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi bardzo mało zarabiałem i dostałem propozycję, żeby zrobić scenografię do programu Goniec Tygodnik Kulturalny. To było o tyle bardzo istotne, że to wspaniali ludzie robili. Poznałem tam Pawła Mykietyna, między innymi świetnego kompozytora muzyki współczesnej. No i parę jeszcze innych osób. No, i krótko mówiąc, tam robiąc scenografię, na dyżurach scenograficznych siedziałem i słuchałem, było takie okienko minutowe, gdzie krytyk literacki streszczał nowość, jakąś książkę z najwyższej półki, pamiętam. Ponieważ ten program był nagrywany, więc było ileś tam dubli. W związku z tym, ponieważ ileś było dubli, to się zwyczajnie nudziłem i rysowałem się automatycznie do tego, co on mówi. I to przychodziła akurat wtedy szefowa jedynki kulturalnej, czy TVP, Telewizji Polskiej, programu pierwszego, redakcji kulturalnej Zuzanna Łapicka i ona powiedziała, to bardzo ładne jest, pokażmy to, bo przecież to nie jest radio, tylko to jest telewizja, więc operują obrazem. To był przypadek, oni to pokazali. To się spodobało, dostałem zlecenie, żeby do następny tydzień zrobić też rysunki. Pamiętam, to był Piesek Przydrożny Miłosza. A ponieważ byłem łodzianinem, a łodzianie są taką, przynajmniej ja takim byłem, trochę pomieszany, trochę kompleks wobec Warszawy, a z drugiej strony trochę taka chęć, po Bońku chyba, taka chęć pokazania, że jestem mistrzem. I pamiętam, że ja miałem zlecenie chyba na 3 rysunki, a siedziałem w domu, zrobiłem chyba tych rysunków 70 po prostu, bo wiedziałem, że to też jest moja szansa, że to cała Polska zobaczy. Tutaj w Łodzi, jak robiłem wystawę, przyszło 50 osób, czasami jak performance robiliśmy, to przyszło 500, ale to cały czas było bardzo lokalne. A tu miałem świadomość, że to wtedy telewizja miała inną oglądalność, w ogóle że to 1 000 000 osób obejrzy, czy 2, także to jest takie bardzo motywujące. No i to zrobiłem, to się spodobało. I myśmy te 60 czy 70 rysunków z montażystą położyli na ten tekst, gdzie krytyk mówi o tym piesku przydrożnym, to się ruszyło. Jakoś słabo, nieudolnie, ale się ruszyło. I wtedy zrozumiałem, że to jest jedyna rzecz, która mnie interesuje, że ja nie jestem malarzem, nie jestem talentem na miarę Stanisława Fijałkowskiego, że po prostu, że to nie, że to jest coś najwspanialszego dla mnie, że mogę ilustrować na przykład swoje myśli, swoje sny, swoje przeżycia i już od tego czasu nic innego nie chciałem robić i właściwie od tego czasu nie maluję nic, rysuję filmy. Zaczęło się po prostu wszystko od stop klatki, można powiedzieć, która ożyła, czyli od Twojego rysunku. No tak, od tego, że nagle zacząłem, że jest taka możliwość, że można narysować coś, co się rusza. Nie? Tworzysz na Księżym Młynie, masz tutaj swoją pracownię. No tak. Jesteś cały czas, nie odżegnujesz się od tego, jesteś związany z Łodzią. No bardzo, zawsze byłem. Najpierw zapytam o to miejsce, no bo znajdujemy się w jednej z kawiarni na Księżym Młynie. Jakie to ma znaczenie dla Ciebie, że akurat tutaj wybrałeś, znalazłeś miejsce, gdzie tworzysz? To znaczy tak, ja jestem łodzianinem
urodziłem się w Łodzi, wychowywałem się w Łodzi i do 30 roku życia mieszkałem w Łodzi. To miałem wszystkie pierwsze przyjaźnie, wszystko co pierwsze. To była moja fascynacja, co jest ważne w kontekście filmu, który rysuję na początku lat 80. i koniec lat 70. zespołem Widzew Łódź i postacią Bońka, który przerastał w ogóle tę całą rzeczywistość wokół wówczas. A potem mieszkałem 20 parę lat pod Warszawą, w pięknej miejscowości. Jak się zdecydowałem wrócić do Łodzi, wyprowadzić spod Warszawy, bo było pięknie, ale dla mnie za spokojnie, bo jednak tylko wiewiórki do kontemplacji, dzięcioły potrzebowałem. To miałem, nie ukrywam, miałem propozycję przeprowadzenia się do różnych miast. Miałem propozycję przeprowadzenia się też między innymi do Warszawy i do Łodzi i to w ogóle ani sekundy się nie zastanawiałem, że chcę do Łodzi. To co z tą Łodzią jest takiego fajnego? Wiesz co, no ta prawda jest taka, że jestem łodzianinem i po prostu ja to miasto czuję, więc nawet jak mieszkałem pod Warszawą i rysowałem jakieś sytuacje, które działy się w industrialnych przestrzeniach czy w jakichś strukturach łódzkich, miejskich, no to zawsze to była Łódź, no bo ja tym nasiąknąłem, nie? Ktoś mi to powiedział, nie powiem, bo to bardzo znany aktor, już tutaj się naraził kiedyś, ale ja się zgadzam z tym, że we mnie jest też pewnie jakiś, poza inteligencją, poza moim pozycją, wszystkim, mam w sobie chyba cząstkę takiego menela trochę, który się dobrze to czuje po prostu, takiego chuligana. Bo Łódź jest bardzo specyficznym miastem, bardzo, ale też muszę powiedzieć, że jak ja tu przeprowadziłem, to zacząłem ogromne zmiany na plus. Jak ja się wyprowadzałem z Łodzi lat 90., to było straszne, biedne, pijane, brudne, zasiekane miasto, a teraz jest to niebo a ziemia. Tak, Niebo a ziemia. będą nas oglądać pewnie ludzie spoza Łodzi. No ja wiem, oczywiście też każdy ma swoją opinię, kto mieszka w Łodzi, co to jest, ale powiedz, gdybyś miał tak powiedzieć, na czym polega ta szczególność naszego Wiesz co, na miasta? przykład to, ja trochę nie znam całego miasta, bo ja właściwie prawie się nie ruszam z Księżego Młyna, tak mi tutaj dobrze. Natomiast jest coś takiego, że ja mieszkając w takiej miejscowości, gdzie za płotem miałem z jednej strony Daniela Olbryskiego, z drugiej strony panią Sztanicki i tak dalej, myśmy się w ogóle chyba przez te 25 lat, jak mieszkałem, raz spotkali u siebie w domach, każdy gdzieś jest osobno, byliśmy, a tutaj na przykład moi sąsiedzi na podwórku skonstruowali stół, skonstruowali do tego ławy i właściwie jak jest ciepło albo się da usiąść, to codziennie po południu się spotykamy. Ktoś przynosi kawę, ktoś przynosi ciastka, ktoś przynosi jakieś owoce i siedzimy, rozmawiamy. I to jest taka otwartość ludzi i taka jakaś bardzo archaiczna, bo mi się wydawało, że takie sytuacje były możliwe zaraz po wojnie, gdzie takie więzi ludzkie były. A tutaj to jest i mimo, a może właśnie dlatego paradoksalnie, że uważam, że Księży Młyn jest genialnie skonstruowany, że z jednej strony to są mieszkania komunalne, co oznacza, że teoretycznie mieszkają najbiedniejsi ludzie, którzy dostają mieszkania bardzo tanie, prawda, żeby ten. Z drugiej strony są tutaj artyści, ta mieszanka jest świetna moim zdaniem i wiesz, i na przykład mogę to powiedzieć, najwyżej dostanę w nos, ale tutaj mam pracownię i przemieszkuję od 3 lat, pracuję od 3 lat, to na przykład są też lofty. I wiesz, ja naprawdę mieszkałem w najbogatszej części pod Warszawą i widzę tych ludzi, którzy tu mieszkają i to są zupełnie inni ludzie z tych loftów. No jeszcze tacy, to są często nowobogaccy łódzcy, więc oni są nadęci po prostu. Mnie to śmieszy. Bo ja jeździłem lepszymi samochodami niż oni, mieszkałem w lepszym miejscu i widzę to napuszczenie się. Natomiast ci wszyscy inni ludzie tutaj są normalni. Są, wiesz, oni przeklinają, oni tam, wiesz, czasami rzucą peta, nie tu. To jest taka łódzka bohema, tak? Ale wszyscy prawie zbierają, zauważyłem, to się zmienia kupy po pieskach do torebek foliowych i wyrzucają do kosza. To jest totalnie zmieniło się. I są życzliwi ci ludzie, to są prawdziwi ludzie, nie? Nie zasuwają. Ja tutaj uwielbiam właśnie, nawet może nie jest tak, że się spotykam, że się przyjaźnię z pojedynczymi ludźmi, ale z ludźmi jako z grupowością. Super. Twój pierwszy sukces, Zabij to i wyjedź z tego miasta, to jest dla mnie, ten film, dla mnie to jest taka atomowa bomba emocjonalna.
Gdzie jest zapalnik, który po prostu eksplodował w tym filmie, ten zapalnik emocji? Gdzie ten punkt, który przeważył, że zdecydowałeś się tak mocno opowiedzieć o sobie, o swoim mieście i o swoich emocjach? Znaczy, no tak nieskromnie powiem, że to chyba nie jest pierwszy mój sukces, bo jestem pierwszym artystą z Polski, który na przykład 2 razy miał retrospektywę w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku. Tym niemniej, jeżeli chodzi o Zabij to i wyjedź z tego miasta, też nie wiem, no myślę, że to było bardzo trudne. Znaczy tak, ja jako reżyser, jako artysta jestem w stanie opowiadać tylko o emocjach, które znam z życia. Bo wtedy wiem, co to znaczy naprawdę, tak? Wiesz, możesz wiedzieć teoretycznie, co to znaczy oparzyć się, bo mama może ci wytłumaczyć, że jak dotkniesz palec do ognia, to się oparzysz, ale dopóki nie wsadzisz palca w ogień i się nie oparzysz, to nie wiesz, co to znaczy. Tak samo myślę, że z doznaniem śmierci można opowiadać sobie, co to znaczy śmierć kogoś bliskiego, kogoś najbliższego, natomiast dopóki nie przeżyjesz tego, że ktoś najbliższy ci umarł, nie poczujesz takiej przerażającej czarnej pustki, to tego nie zrozumiesz. Więc ja jestem w stanie i opowiadam tylko o emocjach, które znam, co nie znaczy, że opowiadam 1 do 1. Nie jestem autorem filmów dokumentalnych, tylko jestem autorem filmów animowanych i to wszystko, co opowiadam, jest trochę bajką. Znaczy, Zabij to i wyjedź z tego miasta nie jest moją autobiografią, chociaż wielu krytyków tak pisze, tylko to jest bajka gdzieś oparta na przeżyciach, które się zdarzyły, zanim zacząłem robić ten film, które się zdarzały w trakcie realizacji tego filmu. Na przykład mój przyjaciel Tadeusz Nalepa zmarł w trakcie realizacji. On miał być postacią żywą, a w trakcie filmu, właśnie na samym początku umarł, więc wszedł do panteonu duchów. No i cały jedynie kłopot był taki, żeby dla mnie, ale też się nad tym zastanawiałem tak świadomie, jak to zrobić, żeby oddzielić, żeby to, co osobiste, nie stało się ekshibicjonizmem. No ale wydaje mi się, że tutaj o tyle jest prościej w filmie animowanym, że tak skrywam się za kreską. Ta moja kreska nie jest dosłowna, ona jest często bardzo taka syntetyczna, jakaś taka ogólna, więc to można skryć. No a poza tym aktorzy często grają. Ja tam też podgrywałem głosem trochę, ale no więc to trochę jest tak, wiesz, oczywiście realizacja filmu ma kilka etapów i pierwszy etap to jest wymyślanie i w ogóle, wiesz, potem jest gdzieś rysowanie tych scen, nagrywanie aktorów, no zależy jaka kolejność, wszystko jedno, ale na końcu zawsze jest bardzo ważna cecha, która to jest montaż i na montażu możesz to wszystko tak poukładać, żeby właśnie osłabić pewne działania albo wzmocnić, no więc zależało mi na tym, żeby to nie był ekshibicjonizm, natomiast że to było bardzo uczciwe i prawdziwe. Jesteś artystą specyficznym, zresztą każdy artysta, którego tak nazywamy, powinien być specyficzny. Twoja specyfika w mojej perspektywie polega na tym, że jesteś, też często to zaznaczasz, że jesteś samoukiem, że sam lubisz dochodzić do wszystkiego. To prawda. Jesteś człowiekiem, który jak kot ma swoje ścieżki, To prawda. którymi lubisz chodzić, ale jednocześnie tworzysz utwory, które wymagają współpracy z tobą innych ludzi, więc musisz też być dla nich jakimś autorytetem i kierownikiem i to też jakby z tym jest synergiczne. Albo dobrze płacić. Ale to na przykład. Natomiast jaką w tym rolę u ciebie odgrywały lata nauki? Co doprowadziło cię do tego miejsca w sztuce, z tej drogi szkolnej? No to jest tak, że od Fijałkowskiego, czy od profesora Stanisława Fijałkowskiego bez wątpienia, ponieważ ja byłem jego studentem, a potem się przyjaźniliśmy, no tak z 8 lat to bardzo się przyjaźniliśmy. Jak profesorowi umarła żona, to ja dojeżdżałem do niego spod Warszawy ze 2-3 razy w tygodniu. Realizowałem o nim film dokumentalny, który jak na pewno w końcu ujrzy światło dzienne. Byliśmy bardzo blisko, można powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi. On do mnie mówił koteczku, ja do niego profesorze. Natomiast od niego nauczyłem się, oczywiście, bo profesor Fijałkowski był spadkobiercą Strzemińskiego. Był zresztą obecny przy spisywaniu teorii widzenia Strzemińskiego. Był najbliżej, jak mógł być Strzemińskiego. I gdzieś na pewno nauczyłem się od profesora bardzo ważnych rzeczy, jako świadomie operować pozawerbalnym językiem plastycznym. To znaczy, jak opowiadać emocje samą kompozycją, samym kolorem, samym rozmieszczeniem elementów. Dynamiką. Dynamiką, ale też kompozycją kadru i tak dalej. Więc to na pewno od Fijałkowskiego się nauczyłem. Natomiast wszystko inne myślę, że to jestem takim trochę Nikiforem. Więc myślę, że to połączenie takie
tej z jednej strony oczywiście, bo nie jestem, ja mówię, że jestem naturszczykiem, bo się totalnie nauczyłem animacji sam. Jak wymyśliłem sobie animację, to w ogóle przestałem patrzeć na inne animacje, nie czytałem żadnej książki na ten temat. Dochodziłem do tego w sposób dzisiaj, jak o tym myślę, to Boże, to w ogóle... Ale to była przygoda, bo dla mnie to była przygoda. Chciałem, żeby to była przygoda i do dzisiaj jest to dla mnie przygoda, mimo że już jestem w tym miejscu, w którym jestem, nie? Natomiast miałem takie podstawy po prostu ABC pozawerbalnego, operowania pozaliterackim językiem wizualnym od profesora Fijałkowskiego. I to oczywiście akademię skończyłem i kompozycję. Andrzej Łobodziński też się trochę do tego dołożył, którym nas uczył kompozycji, ale głównie Stanisław Fijałkowski. No więc to były takie dwie rzeczy, ale w rysunku, w tym wszystkim, to właśnie to, że nie patrzyłem na nikogo, nie interesowało mnie, to robiłem po swojemu. I myślę, że to też nie było takie zamierzenie wykalkulowane, że ja będę robił po swojemu i tak zrobię karierę, bo ja w ogóle na żadną karierę nie liczyłem. To była dla mnie przygoda, móc w wieku, jak ja odkryłem animację 30 paru lat, móc po prostu robić sobie rzeczy tak beztrosko i tak bezgranicznie, ufnie jak dziecko 5-letnie. No to była jazda niesamowita. Wiemy jak jest teraz, a powiedz mi, bo ciągle tworzysz, ciągle jesteś aktywnym twórcą. Jestem w trakcie realizacji dzieła życia. To właśnie, jakie plany, co w najbliższym czasie, czego się możemy spodziewać? No więc właśnie znowu działam po swojemu, mimo że w tej chwili już mam taką pozycję, że najpoważniejsi producenci w Polsce chcą produkować mój film. I z jedną panią producentką, z którą to będę robił ja na wiek, to jest najważniejsza producentka w Polsce. Ja ten film w końcu zrobię. Natomiast na razie, póki co, też jestem wariatem, nikt tak nie działa. Ja za swoją pensję akademicką, no wprawdzie pensja profesorska jest nie najgorsza, ale też nie są to jakieś kokosy, to za tę pensję realizuję swój film sam zupełnie. Nie starałem się o żadne pieniądze w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej nigdzie, bo nie chcę mieć nad sobą bata, że muszę czuć, że ja muszę szybko. Chcę robić swoim rytmem, chcę zrobić tak, żeby ten film był optymalny. Natomiast mogę powiedzieć, że już w tej chwili mam ponagrywane role do mojego filmu po prostu wybitnych artystów. I to od reżyserów mam nagranych Romana Polańskiego w swojej roli, mam nagranego Pawła Pawlikowskiego, Krzysztofa Zanussiego. Teraz będę nagrywał reżysera teatralnego Warlikowskiego, Krzyśka Warlikowskiego. Poprzez aktorów mam nagranego, w głównej roli będzie Janusz Gajos, Piotr Franceski, Andrzej Seweryn, Jerzy Szczur jest nagrany, Daniel Olbrychski, a z młodszych Borys Szyc czy Wiktor Zborowski. A kobiety też mam fantastyczne nagrane aktorki, rewelacyjne zupełnie. Mam Maję Komorowską, Krystynę Jandę. Cała plejada gwiazd. Mam największych artystów i nikt mi nie odmawia. Wszyscy chcą, nawet wczoraj nagrywałem Maję Ostaszewską. Asię Kulik mam nagraną, teraz będę nagrywał Kasię Smutniak. Do Rzymu polecę. Ale właśnie rozmawiałem z Mają, bo mówię z Ostaszewską, mówię, co Maja, muszę zadzwonić do Magdy Cieleckiej, tylko ja się tak krępuję do was dzwonić, bo mam takie małe role, a wy jesteście takie gwiazdy. No mówię, nie, dzwoń, my chcemy u ciebie grać, co ty, nawet 3 słowa powiedzieć. No nareszcie jakaś sztuka do wykonania, coś artystycznego pewnie. Nie, ona gwarantujesz u to. Warlikowskiego grałem. Tak. Nie, ale generalnie jest coś takiego, że mam poczucie, że wszyscy ci no faktycznie mam, no nie, tego nie mogę ujawnić, ale mam całą listę aktorów, którzy do mnie piszą, żeby ich zaangażować. No to jest zawsze pewnie dla wykonawcy, dla aktora, no, jest to ekscytujące, żeby zagrać, bo podejrzewam, że dajesz scenariusz, informujesz, co Nie. to będzie. Nie, po prostu oni idą w ciemno. Z Bogusławem Lindą, który też gra wspaniałą rolę, miałem tak, że zadzwoniłem do niego i on faktycznie jeden był, tak powiedział, mój piesek gwiazduje teraz. No bardzo dobrze, już się nudzi. Zaraz kończymy. No. Już Pisz się czekaj, chce, pisz. czekaj. No miałem tak, że faktycznie z Lindą jedynie zadzwoniłem do niego i on powiedział mi, Bogusław Linda powiedział, no to niech pan tam przyśle scenariusz, zobaczę. Ja powiedziałem, panie Bogusławie, ja nie mam scenariusza, bo ja tak tworzę, że na razie jeszcze mam to wszystko w głowie. No to niech pan przyśle te sceny, w których jestem. Ja mówię, ja mam tylko pana tekst. Ja mówię, a jeśli pan jakiś film zrobił, ja mówię, no zabij to. Dobrze, zgadzam się. Więc to tak działa i zagrał fantastycznie, pan Linda też. No. Natomiast mój jedyny plan zawodowy to jest zrobić ten film.
zdążyć zrobić To będzie ten jakaś film. narracja w twoim stylu? To będzie opowieść znów na pewno niosąca w sobie jakiś duży ładunek pewnie emocjonalny? Ogromny. Mam tak No ale- zagrane sceny przez Gajosa i przez panią Komorowską i przez Jandę, że to Czyli jest kolejna bomba ciarki. atomowa emocjonalna, co się szykuje? Myślę, że tak, natomiast to będzie film trochę, no nawet to mogę powiedzieć, to będzie film o wycofaniu się z wiru życia i takim zjednoczeniu się z przyrodą. Coś bardzo banalnie to brzmi, jak ja mówię, ale film nie będzie banalny. Domyślam się. I na koniec pytanie, ponieważ ciągle jesteśmy na Księżym Młynie, tutaj tworzysz, tutaj się inspirujesz. Mimo że Warszawa lubi zasysać artystów, ciebie się nie udało zassać. I gdybyś miał powiedzieć ludziom, którzy nie znają Księżego Młyna, nawet łodzianom, bo bardzo wielu łodzian też nie zna tego miejsca, gdybyś miał ich zachęcić, żeby tu przyjechali, zobaczyli, co byś im powiedział? O mój Boże, to taki dobry, takie rzeczy. Nie jest, no, wydaje mi się, że to jest po prostu wyjątkowe miejsce. W ogóle Księży Młyn jest rodzajem miasta w mieście. Dobrze jest na pewno znać. Ja byłem na świecie, poza Australią wszędzie i właściwie taki klimat tylko spotykałem na Duisburgu w Nowym Jorku. Tu jest wszystko. Ja mam w promieniu 200 metrów od pracowni super kawiarnie, w których jesteśmy ze 3 czy 4. Mamy super sklepy ekologiczne, super miejsca, super park, najstarszy park z 400-letnimi dębami. Tutaj było to słynne, tutaj była kręcona Ziemia Obiecana. Tutaj było bardzo dużo zdjęć. Tutaj W ciemności też Agnieszki Holland tutaj była Agnieszki, pierwszy czy scena. też Magnus von Horn kręcił dziewczynę z igłą tutaj, no ale to już powiedzmy nic nie przepije Ziemi Obiecanej. No tak. Tutaj to jest bardzo specyficzne miejsce, bo to jest właściwie pomnik tego momentu, kiedy Łódź się rozwijała dynamicznie z wszystkimi plusami i minusami, bo to jest miejsce, które stworzył Karol Scheibler, czyli jeden, a być może najbogatszy, albo jeden z 2 najbogatszych łodzian, nie wiem jak on tam, czy Poznański. Jeden z najbogatszych ludzi w Europie w ogóle, Czy wtedy ludzi w w tym Europie. czasie. Jak tutaj chodzę, to często myślę o tym, że on to stworzył dla robotników i tak dalej, ale też z drugiej strony pamiętam o tym, że on zanim był taki dobry, to on po prostu tych robotników zmuszał do pracy. XIX wiek. Dzieci 6-letnie pracowały po 15 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Były zabijane przez maszyny, kobiety były wykorzystywane, więc to się działy rzeczy straszne. Potem on się zmienił jak na starość każdej, zaczął budować ochronki i tak dalej. Potem jego żona to wszystko troszeczkę Tak, złagodziła. tak. Nie, ale o to chodzi, że to jest historia, to jest Tak prawdziwa jest. Nasza historia, ziemia Łodzi. obiecana, tak. Tutaj w pobliżu jest wspaniałe Muzeum Kinematografii, gdzie w tym roku w ogóle jest świętowany rok Andrzeja Wajdy. Więc myślę, że to jest miejsce to jest wspaniałe. Jest nasze Muzeum Księży Młyn. Jest muzeum na Księżym Młynie, gdzie jest gdzieś właśnie zarchiwizowana historia tego miejsca. Jest to miejsce, a też jednocześnie ono jest łódzkie i niełódzkie, bo ma ogromną ilość zieleni, ma wspaniały porządek architektoniczny, pięknie wyglądają odnowione te domy, które się nazywają fabuły. Nie, to są Famuły. Familoki na Śląsku, famuły Familoki są na tutaj. Śląsku, a to są famuły. I ja myślę, że wszystkim polecam, że jak ktoś przyjeżdża do Łodzi, to powinien przyjechać na Księży Młyn. Może ciebie spotkają. No tego to ja uciekam, nie? To właśnie najgorsze są weekendy, bo są mnóstwo turystów. Ale chcę Jesteś rozpoznawalny? ale to wcale nie jest takie, no to wiesz, To jest okropne, no w ja moim wiem. przypadku to jest łatwo być rozpoznawalny, jak masz 2 metry wzrostu i dredy, no to wiesz, no to żadna sztuka. Nie, ale to daje sobie radę. Natomiast myślę, że to miejsce jest naprawdę szczególne. To jest szczególne i ono też jest, to mi się podoba bardzo, że ono jest też jakby zaadoptowane do naszych czasów trochę, tak? Bo na przykład w dawnym budynku tutaj szkoły chyba, tak? Jest w tej chwili filia ASP w Łodzi, tak? Wydziału designu. W dawnych tych tutaj, gdzie teraz siedzimy, to są tak zwane konsumy, gdzie były kiedyś jakieś sklepy chyba, tak? Teraz jest ciąg wspaniałych kawiarni i to są takie kawiarnie, takie właśnie bardzo nowoczesne. duszą, nie? Tak, ale też to, co tutaj można... No ja patrzę na to, ty nie możesz pokazać, bo to byłoby reklamowe, ale to są wspaniałe słodycze, ale jakieś takie nowoczesne już słodycze, nie? Takie bardzo
Ty uwzględniające. dobrze się tu czujesz, ty i Nie, każdy, kto... ja się tu czuję świetnie, tak jak Ci powiedziałem. Ja miałem do wyboru i mogłem dostać pracownię w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi. w Paryżu, w Nowym Jorku. No tego nie wiem, no tam też trzeba, to jest inaczej, nie? Ale po prostu no miałem takie propozycje i zdecydowanie wiedziałem, że chcę w Łodzi. Też być może dlatego tu w pobliżu jest legendarna szkoła filmowa, w której zresztą pracuję, uczę animacji. I to ona stąd jest jakieś 800 metrów. To wszystko jest w jednym takim miejscu. Nie, ja tu się bardzo dobrze czuję i mam takie postanowienie na pewno, dopóki nie skończę filmu, czyli ileś lat na pewno tu będę rezydował i będę pracował. No co potem to zobaczymy, bo mam też marzenie zbudować sobie arkę i ostatni film narysować na arce, no bo już potem nie będę miał siły rysować. Ale jeżeli się wyprowadzę, to na rzekę, na arkę, a tak do innego miasta nie sądzę. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci, że Dziękuję. znalazłeś dla naszych widzów trochę czasu. Super. I wszystkiego dobrego i sukcesów, może to złe słowo, ale tego, żeby Twoje emocje trafiły do ludzi. Wiesz, tego nigdy nie wiesz, jak to jest i jak robisz film, to nie możesz zakładać, że trafisz do ludzi, czy nie. Jak robiłem Zabito i wyjeźdź z tego miasta, to byłem przekonany, że to będzie film, który może zostanie pokazany w kinie Charlie w Łodzi, ze 2 razy, może w Rzeszowie, bo Tadeusz Nalepa był z Rzeszowa i może Telewizja Polska puści go o 23:30. A faktycznie rozbił bank na świecie i w Polsce z nagrodami. Miał bardzo dużą widownię, no taki film artystyczny zupełnie. Ludzie lubią emocje prawdziwe i no szczere. tak, ale to jest bardzo Ludzie niszczone. je jakby tak przez osmozę czują. Mogą lubić się oszukiwać, lubić okłamywać, ale jak emocje są prawdziwe, to ludzie lgną. No tak, Zwłaszcza dzisiaj. ale jednak ten mój film był bardzo niszowy, tak mi się No wydawało. jest. A jednocześnie przez pół roku miał 2. miejsce w polskim box office, czyli najlepiej oglądany film w kinach, więc to są dziwne rzeczy, nie przewidzisz. Ja teraz też nic nie planuję. Dla mnie na razie największą nagrodą jest to, że mogę pracować i rozmawiać z takimi ludźmi jak właśnie Zanussi, jak Pawlikowski, jak Maja Komorowska, jak Janusz Gajos, jak Roman Polański, jak Krzysztof Warlikowski. I z nimi pracuję, rozmawiamy, układamy te role i to jest dla mnie w ogóle taka przygoda obcowania z mądrymi, wielkimi ludźmi i że oni wszyscy jakoś chcą i wchodzą i ufają mi. Chyba to jest największy sukces, że przekroczyłem taki... No i to chyba myślę, że jak umrę, to będzie... że ponieważ Zabito faktycznie jako pierwsza animacja w historii w ogóle zdobył nagrody przeznaczone dla filmów fabularnych, takich zwykłych, aktorskich. To się nigdy wcześniej w Polsce nie zdarzyło. I ci wszyscy artyści tak to traktują, że wyszedłem z takiego, no nie chcę mówić, bo to jest pejoratywne niby określenie, ale z takiego animacyjnego getta, że mój film przestał być traktowany jako animowany, tylko jest traktowany jako film. To jest dla mnie ogromny sukces. I takich sukcesów Ci życzę. Dzięki. Dzięki.